Siemaneczko, z tej strony Anioł, witam cię serdecznie na kanale. Można powiedzieć, że ten odcinek jest specjalny, bo i wydarzenie, w którym weźmiemy udział, jest również niezwykłe, niecodzienne. A mowa oczywiście o najlepszym wydarzeniu moim zdaniem w grze, czyli powrót artefaktów. Wejdźmy sobie w tę zakładkę, wejdźmy sobie tutaj w skrzynkę, no i zobaczmy, jakie artefakty możemy sobie wybrać. Mamy tutaj do wyboru tak naprawdę wszystkie artefakty dostępne w grze do tego momentu, w którym jesteśmy. No i podejrzewam, że jeżeli dopiero zaczynacie, jesteście na przykład w drugim sezonie, to na 99% nie będziecie mieli dostępnych artefaktów z sezonu trzeciego na przykład, więc Iron Taska czy Koronę będziecie mogli sobie tylko pooglądać u kogoś innego, ale nie zmienia to faktu, że event jest naprawdę genialny. No i zawsze w okolicach rocznicy, czyli końcówka marca, powinniście mieć na swoim koncie odłożone te 60 000 gemów, no trochę mniej, bo mamy kilka losowań darmowych, po to, abyście wymaksowali sobie cały ten tutaj pasek z boku, żebyście mieli 100 losowań, bo potrzebujecie 100 losowań, żeby otrzymać tę skrzynkę do waszego ekwipunku. Jednej rzeczy nie jestem pewny na 100%, ale podejrzewam również, że jeśli sobie teraz tę skrzynkę odblokujecie i będziecie chcieli ją zachować na później z myślą, że w przyszłości dostaniecie tutaj nowe artefakty, to niestety, ale chyba to tak nie działa. Ta skrzynka będzie miała przypisane tylko te artefakty, które macie do tej pory, więc nowych artefaktów raczej tutaj nie będzie. Sugeruje się tutaj tym, że w pierwszym punkcie mamy informację, że owa skrzynka zawiera artefakty z obecnego i z poprzednich sezonów. Ale wiadomo, może tutaj coś tak nie działa, bardzo często są tutaj jakieś błędy językowe, błędy w tłumaczeniu, więc jeśli się wam nie śpieszy, to tak naprawdę możecie sobie tę skrzynkę zachować, no i zobaczycie, czy nowsze artefakty trafią do tej skrzynki, chociaż wątpię, ale jak wam się nie śpieszy, to można spróbować. Chociaż wątpię, żeby to tak działało, ale wiecie, dużo rzeczy powinno działać tutaj inaczej, a wiemy doskonale, że dużo rzeczy tak naprawdę działa różnie. Pierwszy przykład z brzegu to na przykład właśnie wymiana tutaj wojska, tak? Wymiana wojska. Na początku mieliśmy tutaj tylko 300 000 do wymiany jednostek z każdego poziomu, ale event był zbugowany, no i niektórzy wymienili sobie 600 000, niektórzy 300. No i zmienili ten event w taki sposób, że każdy może sobie wymienić po 600 000 jednostek z każdego poziomu. Także wiecie, nawet tutaj do powrotu artefaktów do tej skrzyni można podchodzić z rezerwą. Ale już bez przedłużania przejdźmy do naszego tutaj losowania. No i zobaczmy, ile artefaktów i jakie artefakty uda nam się tutaj zdobyć. Pierwsze, a tak naprawdę czwarte darmowe losowanie. Oczywiście zielony artefakt. No i teraz zacznie się prawdziwa zabawa. Mamy trochę gemów, szkoda mi ich wydawać, ale no lepszego eventu na wydanie gemów chyba tutaj nie będzie. Chyba że dostaniemy coś nowego. Ale póki co ten event jest najlepszy, jeśli chodzi o wydatki w gemach. Także lecimy po 10, lecimy po 10. Na razie nic specjalnego, chociaż dwa fioletowe. Dla mnie nawet te fioletowe są fajne, bo możemy sobie tutaj je wymienić, możemy je sprzedać i sobie kupić kolejne klucze. No i możemy sobie kupić klucze do kuźni. Kolejny fioletowy artefakcik. Lecimy dalej. Kolejne 6000. Poszło z naszego plecaka. Jesteśmy na etapie tutaj. Odbierzmy sobie tutaj to. I otwórzmy sobie od razu tę skrzynkę. Wiecie co? Otworzymy sobie tę skrzynkę, żeby w środku eventu mieć jakiś większy dreszczyk emocji. Także użyjmy tego już teraz. No niestety tutaj pechowo. Chyba najgorszy, jeden z gorszych artefaktów, jaki mogliśmy tutaj dostać. Wróćmy do naszego tutaj wydarzenia. Z tej skrzynki naprawdę mógłbym dostać Jargentisa, mógłbym dostać Viola Bow, Greyhammer. Tutaj było naprawdę sporo artefaktów, które mógłbym dostać. No niestety dostaliśmy strzałkę, ale może być, ostatecznie może być. Najważniejsze, że w tej skrzyni nie było żadnych tutaj artefaktów do zbierania. Lecimy dalej.
Z tego co wiem, tutaj również powinniśmy dostać jeszcze jeden losowy artefakt. Za losowań 90, chyba tutaj również jest co 90 losowań. Legendarny artefakt, tak, mamy tutaj legendarny artefakt za 90 losowań, więc zróbmy to. Miejmy nadzieję, że dostaniemy coś ciekawego. Dobra. O wilku mowa. Miejmy nadzieję, że nie o wilku mowa, tak? Bo nie chcę dostać maski wilka. Więc nie o wilku mowa. Mowa może być tutaj na przykład o jakimś artefakcie dla strzelców. Jak doskonale wiecie, specjalizujemy się tutaj w najgorszej jednostce w grze. Może być. Będziemy mieli już level 3, poziom 3. Także naprawdę fajnie. Może jakby jeszcze szczęście dopisało i byśmy trafili jeszcze jedno. Wiem, że nie można być zachłannym, ale myślę, że gra powinna nas tutaj docenić. 74 na 100. Teraz jesteśmy 84 na 100. Ulepszmy sobie to, żeby tutaj gra wiedziała, że nic nam tutaj nie zalega. Po to, żebyśmy... Może gra sobie, wiecie, wyczuje, że tutaj jest brak artefaktów, no i coś nam tutaj jeszcze sypną. 84, więc tutaj jeszcze raz dziesiątkę możemy sobie wziąć. To była ostatnia dziesiąteczka. No i teraz będziemy lecieli po jednym, tak? 6 razy 1. Także sprawdźmy. Raz. 2. 3. 4. Dobra. Jeszcze 2 razy, więc mamy szansę jeszcze na legendę, tak? Wiadomo, że jest bardzo mała, ale warto mieć nadzieję, Raz. No i ostatnie tutaj losowanie. No niestety. Dostaliśmy liść. Ale w nagrody mamy tutaj jeszcze skrzynkę, więc teraz tutaj jest bardzo ważny moment w tym wydarzeniu. Mamy skrzyneczkę, tak? Sprawdźmy jeszcze, jakie artefakty mamy do wyboru, bo to jest również bardzo, ale to bardzo ważne. Co by mnie tutaj interesowało? Ogólnie planuję w przyszłości pójść w magów, jak już. Od strzelców raczej odejdę, więc najlepszym wyborem, moim zdaniem, byłaby tutaj korona. Ewentualnie, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo fajny artefakt to Jargentis, bo już nawet na pierwszym poziomie mielibyśmy minus 16% przerwania obrony dla 10 legionów, więc jak wam spamują piechotę, to naprawdę nie ma nic lepszego niż użycie Jargentisa w takie zgromadzenie piechoty. Także Jargentis naprawdę byłby fajny nawet dla mnie jako free to playa. I jeśli chodzi o legiony magiczne, gdybym posiadał Goresza, no to byśmy zrobili nawet Skogul i bym sobie biegał z Torkiem, bo myślę, że ten artefakt i w ogóle ten legion to jest z innego świata, jeśli chodzi o jednostki piechoty. Ale wiecie, tak? Wiecie, jaka jest sytuacja u mnie. Mainujemy tutaj strzelców, mamy tutaj Magrat, mamy Syndriona, mamy nawet tych nowych. Trochę żałuję, że tutaj poszedłem w nich. Ale wiecie, już na początku sezonu poświęciłem dużo, żeby zdobyć Sibyl, tak? Ludzie mi pomogli zdobyć Sibyl. No a skoro miałem już Sibyl, no to sobie zrobiłem również Falgrima. Uważam, że Falgrim jest naprawdę niezły. Moim zdaniem jest ciekawszą opcją niż Sibyl. Ale myślę, że o samych bohaterach, o samych nowych łucznikach zrobię wkrótce film, bo trochę już ich poznałem. W każdym razie, wiecie, że gram strzelcami. No i sobie myślę ogólnie po pierwsze nad przedmiotem do nowego marszu, tak? Jest to przedmiot głównie dla Falgrima, no bo jest uzależniony od jego wpadania w szał. Minus tego artefaktu jest taki, że ten marsz musi się rozkręcić, tak? Ten marsz musi się rozkręcić, bo dopiero po pierwszym wpadnięciu w szał dostajemy bonus do kolejnych wpadnięć w szał, a więc musimy spędzić w walce dosyć długi czas. No a niestety w aktualnej sytuacji w grze strzelcy nie mają tego czasu, żeby sobie stać i strzelać cały czas. No chyba, że przeciwnik spamuje piechotą, no to wtedy możecie sobie trochę postrzelać. W przeciwnym wypadku naprawdę nie jest lekko i pomimo tego, że uważam, że ten artefakt jest dobry, ale dopiero w tych długich walkach,
no to póki co chyba sobie go nie wezmę. Myślę, że bardzo dobrym wyborem byłoby tutaj ulepszenie kuszy do kolejnego poziomu. Mam już tutaj jeden poziom, więc mielibyśmy poziom drugi. To by na pewno bardzo pomogło mojej Magrat w przebijaniu się przez piechotę, szczególnie, że ten artefakt daje nam pomijanie HP, więc naprawdę potężny artefakt przeciwko piechocie. Ale z drugiej strony, no już mam ten artefakt, więc wiecie, fajnie coś nowego sobie sprawdzić, tak? Fajnie zobaczyć coś nowego. No i uważam, że włóczni raczej nie wezmę, no bo moja Kinara nie będzie przebudzona, a bez przebudzonej Kinary, no ta włócznia nie sprawi się za dobrze. Poza tym Kinara chyba nie ma teraz najlepszego momentu w grze. Viola myślę, że byłby niezły, gdyż opóźniamy kastowanie artefaktów o 10 sekund, więc naprawdę potężny skill. No ale wiadomo, my tutaj sobie wyłączymy komuś artefakty, ta osoba odejdzie, za 10 sekund wróci, więc teoretycznie fajny artefakt, ale w praktyce chyba się nie sprawdza niestety. Shadow Bladesy, jak widzicie, dostajemy z normalnych losowań, więc na pewno tego artefaktu nie chcemy sobie wziąć. No i teraz właśnie tutaj pozostaje mi Złoty Grzebień, tak? Złoty Grzebień. Jak wiecie albo nie wiecie, ja jestem naprawdę fanem ceceków. Wiadomo, że ten cecek nie jest jakiś najlepszy, mamy tutaj 3 sekundy na 1 legion, więc na przykład w porównaniu z koroną wypada naprawdę bardzo, ale to bardzo słabo. Nie no, korona jest naprawdę genialna. Gdybym grał magami, i ogólnie myślę nad tym, czy nie wziąć sobie właśnie tej korony, tak? No bo na przyszłość by się na pewno przydała. Tylko znowu, myśleć tutaj 2-3 sezony do przodu, żeby ta korona była grywalna, żebym miał już jakiś setup magów, no to tak troszkę średnio powiem, troszkę średnio, nie chcę mi się już tyle czekać. Ale artefakt uważam, że jest naprawdę genialny. Mamy tutaj 5 legionów, 5 sekund. Przez 5 sekund nie mogą wyjść z tego obszaru. Nie ma co ukrywać, najlepszy kontrolny artefakt w tym momencie w grze. Ale z racji takiej, że ja lubię sobie utrudniać dosyć mocno grę, to chyba myślę tutaj nad Złotym Grzebieniem, tak? Myślę nad Złotym Grzebieniem. Nie jest to najlepszy wybór dla strzelców ogólnie. Myślę, że lepszym wyborem byłoby tutaj ulepszenie kuszy lub nawet Iron Tusk, jeśli macie nowych bohaterów. Ale wiecie, nie byłbym sobą, jakbym czegoś tutaj nie spierdolił, także już mówię wam teraz, że mój wybór tutaj pada na Goldcrest. Gdzie on tutaj jest? Ale będę tego żałował, nie? Ale będę tego żałował. Dobra. Ale będę tego żałował, no. Coś czuję, że to jest najgorsza decyzja w ogóle w grze. Jedna z gorszych, ale trudno, tak? Ja lubię, jestem fanem ceceków. No i tyle, tak? Nie pytajcie tego, nie zrozumiecie. Ja jestem fanem ceceków. Łucznicy tych ceceków nie mają zbyt wiele. To jest póki co jedyny artefakt, który jakieś ceceki daje, więc już nie będzie odwrotu. Nie będzie odwrotu. No i co? Ulepszmy sobie go na 60 poziom. Dajmy tutaj trochę gwiazdek. No i z 6. gwiazdką sobie poczekamy, bo będę potrzebował jeszcze 2 legendarnych emblematów, więc myślę, że jakiś ze skrzynki poleci. No i na koniec sezonu powinienem 1 emblemat dostać. Piórko może sobie zostawię, bo może sobie je wymaksuję. Być może będę grał pod szybkich strzelców, jeszcze zobaczymy. Więc na razie będziemy mieli tutaj 5 gwiazdek. Piórko być może sobie wymaksujemy. Strzałka mi się przyda, bo sobie ją potem też wymaksuję, będzie to już dodatkowe 6%, więc wiecie, zawsze to jakiś dodatek, tak? Zawsze to jakiś dodatek, także strzałeczka mi się tutaj jeszcze przyda. No i tym sposobem dotrwaliśmy do końca. Myślę, że poradnik, jak sobie zepsuć grę, można uznać za udany. Także nie róbcie tego w domu, nie róbcie sobie tutaj Goldcresta. Grajcie magami, odblokujcie sobie koronkę, odblokujcie sobie kulę mirażu i naprawdę będziecie tutaj solidnie stać w grze. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się. Elo.